Witam na moim kanale. Będzie kolejna opowieść o żołnierzykach. Dzisiaj otworzymy pudełko żołnierzyków firmy Airfix, włoskiej firmy produkującej żołnierzyki modelarskie. Na wzór niektórych zestawów włoskich były produkowane żołnierzyki polskie, tzw. kioskowce. Firma Airfix włoska wyprodukowała żołnierzyki w skali 1:32 brytyjskich spadochroniarzy. Żołnierzyki były modelarskie w 6 pozycjach, brytyjscy spadochroniarze. Modelarskie znaczy to, że były przeznaczone do malowania. Mamy świeżutką paczkę, jeszcze nie otwartą, więc sprawdzimy jej zawartość. Oryginalne pudełko żołnierzyków Airfixa otworzyliśmy w tej chwili. Ustawiając żołnierzyki, jest ich 14 sztuk. Występują 2 egzemplarze po 3 sztuki, 3 egzemplarze po 2 i 2 po 1 sztuce. Na ich wzór Polacy wyprodukowali żołnierzyki tzw. kioskowce w 2 rodzajach malowania. Żołnierzyki firmy włoskiej były przeznaczone dla modelarzy o cienkiej podstawce i jednolitym kolorze do malowania. Ich tworzywo było znacznie lżejsze od żołnierzyków polskich. Polacy wyprodukowali żołnierzyki tzw. kioskowce. Występują w 2 malowaniach, jak widzimy w tej chwili, 6 wzorów. Nasze żołnierzyki były kupowane na sztuki w kioskach ruchu, a ich żołnierzyki były w takich pudełeczkach, jak tu przedstawiam, w zestawach po 14 sztuk do malowania. Biorąc do ręki, nasze żołnierzyki są cięższe i jakby twardsze. Nasze żołnierzyki były sprzedawane po 1 sztuce, można było dowolnie kompletować oddziały. Włosi sprzedawali sobie żołnierzyki modelarskie w pudełku, które właśnie otworzyłem, oryginalne, w zestawach po 14 sztuk. Były tam żołnierzyki 2 razy po 3 postacie, 2 razy po 2 postacie i 2 razy po 1 postaci, czyli dowódca i telegrafista byli jako wersja pojedyncza. Miało to tworzyć 1 oddział. Z naszych żołnierzyków można było budować większe oddziały, tam trzeba było nabyć kilka takich zestawów, aby stworzyć jakąś makietę. Przyjrzyjmy się malowaniu żołnierzyków polskich. Troszkę odbiega od malowania modelarskiego, bardziej przypomina malowanie wersji zabawki. Włoskie są niemalowane. Z tyłu opakowania mamy sugestie, jakich kolorów użyć, aby wyszły żołnierzyki odpowiadające oddziałowi z II wojny światowej brytyjskich skoczków. Żołnierzyki świetnie nadają się do budowy makiet, ponieważ mają dowódcę, telegrafistę, postacie statyczne idące z karabinem, postacie dynamiczne strzelające z pozycji klęczącej i z pozycji stojącej. Zapraszam do kolejnych odcinków, gdzie będę przedstawiał następne serie żołnierzyków z okresu PRL i nie tylko.